Cześć, z tej strony Gajowy, kanał Gatech 3D. Jest ze mną pani Alicja, szefowa Rosy 3D. Pani Alicjo, dziękuję, że ma pani dla mnie 5 minut. Krótki wywiad dla naszych widzów. Chciałem zapytać, czym wyróżnia się Rosa 3D spośród setek innych firm, które produkują filamenty? Co tak naprawdę jest w Rosie takiego, że tak bardzo jej chcemy? Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za odwiedzenie naszego stoiska. Czym się wyróżnia Rosa? No przede wszystkim mamy zdecydowanie najdłuższą historię w produkcji tworzyw sztucznych. Nasza firma produkuje tworzywa sztuczne od 46 lat. Jesteśmy trzecim pokoleniem w firmie. Dzięki temu możemy mieć tak szeroką gamę filamentów, zarówno technicznych, jak i hobbystycznych. Mamy chyba w tej chwili w Europie jedno z najbogatszych portfolio. Zarówno produkujemy tutaj na miejscu w Polsce pod Warszawą, produkujemy zarówno filamenty 2-, 3-kolorowe Magic. Mamy swoją własną technologię filamentów Rainbow, niepowtarzalną, o stosunkowo krótkich przejściach, również dla hobbystów do niewielkich wydruków. Mamy w tej chwili nowość, piękną gamę PLA z włóknami węglowymi w szerokiej gamie kolorystycznej, ale to pewnie będzie za chwilę. Natomiast co jest jeszcze ważne, czym jeszcze się wyróżniamy? Na pewno wyróżniamy się dbałością o środowisko. Tu mogę z całą śmiałością powiedzieć, że jesteśmy jedyną firmą w Europie, która może się poszczycić certyfikacją zarówno jakościową ISO 9001, jak również 14001, czyli dbałością o środowisko, zrównoważoną produkcją. Korzystamy z zielonej energii, korzystamy z fotowoltaiki, prowadzimy recykling. Przede wszystkim nasz system nowych szpul i refili, czyli w rzeczywistości, jeżeli Państwo kupujecie taką złożoną szpulę, to jest szpula z recyklingowanego już poliwęglanu, bardzo trwała, którą używacie wielokrotnie, natomiast jako śmieć zostaje raptem 30 gram gilzy tekturowej. Większość w tej chwili, już mogę powiedzieć, po tych kilku latach produkcji refili, że w tej chwili zdecydowanie większy wolumen sprzedajemy produktów na refilu niż produktów na szpulach. To jest naprawdę dobra wiadomość dla wszystkich, którzy dbają o środowisko. Też właśnie zauważyłem, że te refile są bardzo praktyczne. Inni producenci na przykład w ogóle tego nie stosują, a Rosa jednak tutaj dba o to. Także szacunek za to. Kolejne pytanie brzmi, jakiego rodzaju filamenty Rosa oferuje? To znaczy, trochę Pani wyprzedziła to pytanie, ale chciałbym wiedzieć dokładnie, widzowie chcieliby wiedzieć dokładnie, jakiego typu, czyli PLA, PETG i co jeszcze? Tak, to jest taka podstawa, od którego wszyscy zaczynają zabawę z drukiem 3D, czyli PLA i PETG. PLA oczywiście w szerokiej gamie swoich odmian, czyli zarówno silki, magiki, czyli 2-, 3-kolorowe, tak jak już wspomniałam, silki imitujące kolory złote. Mamy przepiękne kolory pastelowe, które polecamy też w nadchodzącym okresie świąt wielkanocnych, włącznie z materiałem Rainbow pastelowym. Co mamy ciekawego? Mamy przepięknie dobrane kolory do litofanów. Nie wiem, czy już pan się też zmierzył z próbą druku wielokolorowych litofanów, bo te podstawowe białe się już tak upowszechniły, natomiast te wielokolorowe myślę, że możemy podejść. Zapraszam, jest naprawdę świetne przenikanie światła. To są litofany kolorowe. Tutaj mamy z tej strony zdjęcie, jeżeli zapraszam Panią dookoła, zdjęcie morza, ale też świetnie przechodzi barwa niebieska, barwa zielona, kolory skóry. Dzięki naprawdę dopracowanym, to ponad 50 wersji kolorystycznych przetestowaliśmy, ponad 50 prób, żeby dobrać te ostateczne, idealne przenikanie się wzajemne światła w tych materiałach litofanowych po to, żeby uzyskać pełną rzeczywiście gamę kolorystyczną, bo to nie wystarczy sam kolor, musi być też odpowiednie przenikanie światła. Oj, no to bardzo długie pytanie mi Pan zadał, bo ja to mogę opowiadać godzinę. No mamy przepiękne materiały z brokatem, zarówno PLA, jak i PET. Mamy bardzo szeroką gamę techniczną i z włóknami węglowymi, i poliamidy, i PCPBT, PCTG, AS. Teraz mamy nowości, pewnie też będzie pytanie o nowości. Tak.
trochę wyprzedzam. TPU. Rozwinęliśmy gamę TPU, bo TPU się kojarzy z materiałami typu flex, które są bardzo elastyczne, które się tam drukują ludzie podeszwy, jakieś takie zabawki. Natomiast teraz poszerzyliśmy gamę o materiały naprawdę twarde. To jest 75D z włóknem szklanym oraz 83D czysty. Materiał, który jest niemalże odporny na wszystko. Bardzo wysoka odporność na ścieranie, na mikroorganizmy, na wodę, na warunki atmosferyczne. Bardzo odporny chemicznie. Może być stosowany bez problemu w warunkach zewnętrznych i zarówno w naświetleniu UV, jak i pod wodą. I materiał jest sztywny, pracujący, techniczny. To jest naprawdę ciekawe, bo jeszcze takiego filamentu nie widziałem. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć wydruki, zapraszam. Zobaczmy. Poproszę TPU. Tutaj przeszkadzamy wszystkim. To jest ASA. To jest TPU 75D z włóknem szklanym. Włókno szklane daje nam, dodatek tego włókna szklanego daje taką dodatkowy efekt satynowości, że kryje warstwy. Plus, natomiast tutaj materiał sam 75D jest niższą twardością niż 83, w związku z tym sam materiał jest bardziej elastyczny i bardziej udarnościowy, ale z kolei włókno szklane wzmacnia jego sztywność, czyli podnosi do tej sztywności z powrotem wyższej. Czyli generalnie to jest taki raczej sztywny materiał, ale ma te funkcje elastyczne. Przede wszystkim ma właściwości odporności chemicznej TPU i temperaturowej. Tu jest dużą zaletą temperatura. TPU to jest bardzo niedoceniony materiał, moim zdaniem, ale też ciężko się nim drukuje tak naprawdę. Trzeba mieć odpowiednią drukarkę i dobry filament przede wszystkim. Tutaj nawet może nie tyle drukarkę, dlatego że te materiały twarde już nie wymagają skupiania się na tym tak zwanym direkcie, czyli na druku bezpośrednim, bo on przejdzie przez te rurki teflonowe. Tutaj bardziej należy się skupić na prawidłowym wysuszeniu materiału. To jest jedna sprawa. Inna, stosunkowo jest wąski zakres temperaturowy, w których on się drukuje poprawnie. Czyli jeżeli będzie przegrzany, to potrafi się zacząć pienić od nadmiaru temperatury. Ale jeżeli dobierzemy poprawne parametry, to nawet drukarka, która tak zwana Bowdenowa, sobie z nim świetnie poradzi. Rosa 3D obchodzi 7. urodziny. Widać, że coś tu się dzieje. Czy może Pani trochę nam więcej zdradzić na ten temat? Czy coś będzie, coś więcej, coś ekstra? Jasne, z ogromną przyjemnością. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie, bo właśnie wczoraj wystartowało pierwsze takie wydarzenie w branży, czyli ogólnopolska loteria branży druku 3D, którą zorganizowaliśmy z okazji naszych 7 urodzin razem z naszymi partnerami, więc jest to dosyć duże wydarzenie. Tak jak zauważył Pan, pula nagród jest ponad 100 000 złotych. Można wygrać drukarki, suszarki, skaner. Tu jedną z nagród głównych jest drukarka Prusa Core One, która będzie do wygrania w losowaniu finałowym. Jakby tu Państwu najprościej przedstawić zasady loterii? No, na początek trzeba kupić filament. To można było się spodziewać. Następnie otrzymujecie Państwo los z kodem, który rejestruje się na naszej stronie www.rosa3d.pl. Trzeba przejść do zakładki loteria. I tam możemy wygrać jedną z ponad 750 nagród natychmiastowych. To są filamenty, akcesoria do druku 3D, koszulki zrobione z PLA, bluzy i różne akcesoria do druku 3D, kleje na przykład. Potem nasz los bierze udział w losowaniu miesiąca. W losowaniu miesiąca już są wyższy level nagród. Mamy już na przykład suszarki i drukarki, zarówno Prusę, jak i Bambulab. I później ten nasz los jeszcze bierze udział w jednym losowaniu finałowym w czerwcu. Oczywiście możemy zwiększać swoją szansę na wygranie nagród i na przykład zgłaszać się do każdego losowania miesiąca. Ostatnie losowanie finałowe jest 30 czerwca, więc mamy trochę czasu na tą zabawę. I chciałabym, jeżeli pozwolisz, życzyć Państwu wszystkim naprawdę w tym okresie wiele radości z drukowania
Świętujcie Państwo razem z nami i życzę Wam wspaniałych, wygranych, rewelacyjnych nagród. Czego Państwo sobie życzycie, żeby ten druk 3D po prostu był dla wszystkich przyjemnością i żeby się popularyzował. Bardzo dziękujemy. Czyli generalnie, jeżeli ktoś już kupuje filamenty ROSA 3D, to teraz jest idealny moment na to, bo można jeszcze dodatkowo zgarnąć więcej. Zgadza się. Pani Alicjo, zmienimy troszeczkę temat. Jaki jest Pani ulubiony kolor? To pytanie jest bardzo trudne, ale bardzo dobrze trafione, dlatego że muszę się przyznać po dobroci, że w naszym portfolio osobiście zajmuję się doborem kolorów do naszych filamentów. Który jest ulubiony? No, muszę przyznać, że najbardziej to mi się podobają nasze w ogóle kolory rainbowowe. Tutaj wkładam najwięcej w to serca, żeby były ładne przejścia kolorystyczne, delikatne tony. No takim moim ostatnim, najbardziej ulubionym hitem to jest Andromeda, filament Galaxy, który ma połączenie, jest jednocześnie, ma to przechodzące po sobie kolory, jak i ma piękny srebrny brokat. Taka galaktyczna seria. Jaki jeszcze kolor? Ostatnio się zafascynowaliśmy wersjami z kolei matowymi, bo to wszystko, co dotychczas pokazywaliśmy, to było w połysku. Możemy się tutaj cofnąć kawałeczek i zobaczyć nasze kolory kamienne. Tutaj zarówno ten Budda, jak i proszę zobaczyć, jaki jest piękny, delikatna lawenda, oliwka, czy taki kamienny. To są materiały PLA z włóknem węglowym, imitujące lekko kamień, całkowicie matowe, a jednocześnie w kolorach. To jest materiał oczywiście hobbystyczny. Czy to jest jakaś nowość? Tak, przyznam szczerze, że w tej chwili jest dostępny na razie tylko ten szary, a to wszystko są nowości na 25 rok i lada moment do Wielkanocy myślę, że będą opublikowane. A jak niebieski się Panu podoba? Jest niesamowity. To jest po prostu... To naprawdę trzeba zobaczyć na żywo, bo na zdjęciu gdzieś w sklepie albo patrząc tu na filmie, no to nie oddaje tego, jak to wygląda. Ja mówię poważnie, bo to jest... No ciężko to opisać. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, że to jest plastik, bo to albo imituje mi kamień, albo jakiś inny materiał po prostu. Tak. Pięknie. To bardzo dużo radości też nam sprawia, nie ukrywam, nazywanie tych kolorów. Na przykład ten kolor uzyskał nazwę Hibiscus Pink. Bardzo jest taki nieoczywisty, nieprosty, złożony, głęboki ten kolor. Chcielibyśmy też, żeby ta seria trafiła do designerów, do takiej serii home decor na przykład, tak? Gdzie można z tego projektować jakieś ciekawe ozdoby. To akurat nie jest z tej serii, bo to jest wood, to jest drewniany materiał Black Oak, ale też to, co powiedziałeś, że nie wygląda jak zwykły plastik, tak? To jest materiał z kolei z dodatkiem drewna. Dużo się zmienia w świecie filamentów od 5 lat tak naprawdę. Nic nie powiedziałam o lightweightach. Mamy jeszcze, proszę sobie wziąć do ręki, do porównania te dwa przedmioty. O! Jest różnica. Jeden oczywiście jest, ten czarny jest z litego PLA, natomiast ten biały jest z PLA Lightweight, który to w ogóle muszę przyznać, że to wypienienie, bo filamenty te lekkie, aero, to się nazywa PLA Aero, dzięki temu spienieniu zyskują tak naprawdę większą udarność, odporność na upadki, dlatego że PLA samo z siebie jest bardzo kruche. Ten materiał jest dostępny w kolorze szarym, srebrnym, stalowym, w kolorze żółtym, czarnym, białym i takim neonowym, no w moim zamyśle do dronów na przykład, tak? Jeżeli wydrukujemy jakiś lekki fragment, to nam ten dron będzie później widać w trawie, gdzieś w krzakach i się tak łatwo nie zgubi. Ma to sens. A tu widzę uchwyt do broni. Tak, to jest z kolei asa z kevlarem. Z kevlarem, też rewelacyjny materiał. Bardzo dużym się cieszy zainteresowaniem. Też jest lżejsza, ten kevlar troszeczkę sprawia, że sama asa jest lżejsza. Asa jest bardzo odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Ja tutaj muszę zrobić zbliżenia do tego, bo
Tutaj prawie nie widać tych warstw wydrukowanych, jeszcze jak światło dobrze pada. I to wygląda, jakby było zrobione z jakiegoś poliuretanu, jakiejś pianki, a nie z plastiku, prawda? Także To materiał zwiększa dwukrotnie swoją objętość po wydrukowaniu. wagowo ja bym strzelił, że ten czarny jest cięższy o, nie wiem, 4 razy może. Może przesadziłem, ale jest naprawdę duża różnica. Także bardzo, bardzo to jest ciekawe. I mam jeszcze do Pani ostatnie pytanie. Czy kolaboracja z Prusą, bo widzę, że są tutaj chłopaki z Prusy oraz Pani na jednym stanowisku, czy to jest synergia, czy to jest jakaś konkurencja? Myślę, że jakbyśmy byli konkurencją, to byśmy nie stali na jednym stoisku. Był to też nasz pomysł, dlatego że jesteśmy dystrybutorem też Prusy. Otworzyliśmy się z naszym nowym sklepem internetowym na całą Europę. Jest dostępność, można zamawiać nie tylko z terenu Polski, ale z całej Europy. Wprowadziliśmy w wakacje 24 do naszej oferty drukarki Prusa, także sami na nich drukujemy, sami też używamy na co dzień zarówno XL-ki, teraz już Cora, MK4. Jesteśmy z tych drukarek zadowoleni, no i jest to też dla nas, przyznam szczerze, ważne, że jest to producent europejski. No w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej ten rynek się bardzo mocno zmienia i tych producentów europejskich jest mało. A tutaj muszę przyznać, że jest to po prostu dobry produkt, który z czystym sumieniem, z chęcią sprzedaję razem z moimi filamentami. Dziękujemy bardzo za wywiad, dziękujemy za dużo informacji i gratulujemy oczywiście dojścia do tego momentu, nagroda Forbesa, także no, widać, że jest tutaj bardzo dużo pracy włożone, także dziękujemy. Dziękuję Państwu, dziękuję serdecznie.